Pomyśl przez chwilę o jakimś zapachu z dzieciństwa. Perfumy babci, wnętrze starego samochodu, deszcz na rozgrzanym chodniku, zapach konkretnego domu albo kredek w piórniku. I pewnie właśnie poczułeś, że w ułamku sekundy coś cię tam przeniosło. Nie przypomniałeś sobie tamtego miejsca, ty się w nim na moment znalazłeś. Żaden inny zmysł tego tak nie potrafi. Możesz obejrzeć 100 zdjęć z dzieciństwa i nic, a jeden przypadkowy zapach na ulicy potrafi cię rozłożyć w sekundę i wrzucić prosto do środka tamtej chwili. I nie jest to przypadek. Jest po temu bardzo konkretny powód w budowie twojego mózgu. Żeby to zrozumieć, spójrz, jak podróżują do mózgu inne zmysły. To, co widzisz i słyszysz, zanim dotrze tam, gdzie budzą się emocje i wspomnienia, jest najpierw przekazywane przez taki centralny przystanek mózgu, coś w rodzaju centrali, która sortuje sygnały i rozsyła je dalej. To dokłada krok po drodze, punkt przesiadkowy. Ale zapach jest wyjątkiem, jedynym takim wśród zmysłów. Węch omija ten przystanek i wchodzi niemal prosto do obszarów odpowiedzialnych za emocje i pamięć, prawie bez pośredników. Dlatego zapach nie puka grzecznie do drzwi wspomnień. On wchodzi tylnym wejściem, od razu do środka. I to zmienia wszystko, bo obraz albo dźwięk najpierw jest analizowany, opisywany, nazywany, a dopiero potem, jeśli w ogóle, podłącza się pod emocje. A zapach uderza w emocje i we wspomnienie, zanim zdążysz go świadomie nazwać. Dlatego często najpierw czujesz falę uczucia, tęsknoty albo ciepła, a dopiero po chwili łapiesz, co to właściwie za zapach i skąd ty go znasz. Reakcja jest szybsza niż myśl. Emocja przychodzi pierwsza, rozpoznanie goni ją z tyłu. To dlatego te momenty są takie obezwładniające. Uderzają, zanim zdążysz postawić jakąkolwiek obronę. Jest jeszcze druga rzecz, przez którą te wspomnienia są tak mocne. Zapachów z dzieciństwa uczysz się bardzo wcześnie i w bardzo konkretnych sytuacjach, często tych pierwszych razów. Pierwsze święta, dom babci, konkretne wakacje. Mózg wiąże wtedy dany zapach z całą sceną naraz, z emocją i z ludźmi i zamyka to razem w jednej paczce. A potem przez lata prawie nigdy już nie spotykasz tego samego zapachu, bo jest rzadki. Zwykłe wspomnienia się zacierają, bo wracasz do nich i nadpisujesz je, aż robią się rozmyte, jak wielokrotnie kopiowane zdjęcie. Ale ten zapach leży nietknięty, bo nic go nie nadpisało. Więc gdy w końcu na niego trafiasz, wraca nie jako blada kopia, tylko niemal w oryginale, z pełną mocą, jak kapsuła czasu, której nikt nie ruszał. Dlatego to działa tak wybiórczo i tak zaskakująco. Nie decydujesz, kiedy to nadejdzie i nie umiesz tego wywołać na życzenie tak łatwo, jak przywołujesz twarz albo melodię. A potem mijasz kogoś na ulicy, otwierasz starą szafę i nagle masz 5 lat i stoisz w kuchni, której dawno nie ma. To nie nostalgia, którą sobie włączyłeś. To twój mózg, który przez ten jeden kanał ma bezpośrednie łącze do przeszłości i czasem korzysta z niego bez pytania cię o zdanie. Działa to zresztą w obie strony, bo ten sam kanał potrafi przywołać też trudne wspomnienia, zapach szpitala albo perfum osoby, z którą wiązało się coś bolesnego. To cena za tak bezpośrednie połączenie. I to jest w tym najpiękniejsze. Twój węch, zmysł, o którym prawie nie myślisz i którego nawet nie potrafisz dobrze opisać słowami, trzyma w sobie wspomnienia, do których żadną inną drogą już nie dotrzesz. Gdzieś w tobie siedzi zapach, który jednym wdechem potrafi przywrócić ci osobę, miejsce albo dzień, o którym myślałeś, że dawno zniknął. On nie zniknął, czeka tylko na właściwy zapach. Napisz w komentarzu, jaki jeden zapach cofa cię prosto do dzieciństwa, bo jestem ciekaw, ile z nich się powtórzy. A jeśli ten film sprawił, że poczułeś choć jeden z nich, zostaw łapkę w górę i zajrzyj na kanał po więcej historii o tym, jak naprawdę działa twoja głowa.